Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację aplikacji Zoom, którą doskonale znacie, ale dzisiaj będzie to wersja zegarkowa. Czyli mamy do czynienia po raz kolejny z aplikacją sprawiającą, że możemy nasz telefon pozostawić w domu, albo patrząc na to z drugiej strony, za każdym razem, gdy jesteśmy poza domem bez telefonu, na przykład w trakcie treningu czy jakichś innych aktywności, gdzie po prostu nie mamy miejsca, żeby zabrać ze sobą telefon, nagle okazuje się, że możemy brać udział także w spotkaniach online, oczywiście jeśli posiadamy odpowiednią wersję Apple Watch, czyli wersję eSIM. A jak to działa w praktyce? Zapraszam do demonstracji. Wyobraźmy sobie teraz, że znaleźliśmy się w sytuacji, że dzwoni nam telefon albo otrzymujemy wiadomość, że mamy być w tym momencie na jakimś spotkaniu, o którym na śmierć zapomnieliśmy. Nie mamy ze sobą telefonu, komputera, ale mamy zegarek. Więc co robimy? Ja w tym momencie naciskam 2 razy koronkę, żeby otworzyć pocztę. Znajduję maila, w którym ktoś mi przysłał zaproszenie na wydarzenie. 30:13. Zapraszam na spotkanie. Link poniżej. Mamy link poniżej. Stukam w link. 2 razy jednym palcem. I na zegarku otwiera się aplikacja Zoom. Domyślnie mam mikrofon włączony, więc naciskając przycisk w lewym dolnym rogu mogę go wyciszyć i sprawdzić, czy wszystko jest ok. Mam przycisk zakończ połączenie, wyłącz wyciszenie i tak naprawdę niewiele więcej. Mam jeszcze tylko nazwę spotkania. Więc w tym momencie klikam wyłącz wyciszenie. No i sprawdzam. Halo, halo, czy mnie słychać? Czy jest ktoś na spotkaniu? Halo, halo, witam. Pozdrawiam słuchaczy kanału Moja Szuflada. Jak słyszycie, na spotkaniu mamy Alicję. Alicjo, bardzo Ci dziękuję, że dołączyłaś i pozwoliłaś nam potestować wspólnie aplikację Zoom. Bardzo Ci dziękuję. Ja w tym momencie testowo jeszcze wyłączam mikrofon. Sprawdzamy. Tak, wyciszenie działa. Z powrotem włączam. Już dziękując Alicji, teraz informuję tylko, że dwukrotnie stukam 2 palcami w ekran, aby zakończyć połączenie. Połączenie zostało zakończone. Mamy szczegóły połączenia. Spotkanie robocze, spotkanie cykliczne, identyfikator spotkania i tak dalej. Co więcej możemy zrobić z tą aplikacją Zoom na zegarku? Niewiele więcej tak naprawdę. Możemy jeszcze, jeśli posiadamy konto Zoom, mamy licencję Zoom i mamy zaplanowane jakieś wydarzenia, to z poziomu aplikacji Zoom możemy również uruchomić te wydarzenia i one wtedy wyświetlają się na liście po stuknięciu w konkretną pozycję, na przykład tak jak tutaj mamy spotkanie robocze. Wyświetlają się spotkania, szczegóły jego, czas trwania właśnie i też mamy po prostu przycisk Start, który jak teraz stuknę w tym momencie, no to po prostu to spotkanie zostanie rozpoczęte i osoby, które otrzymały link do tego spotkania, mogą do niego dołączyć i możemy w nim uczestniczyć wspólnie. No i znowu mam tutaj przycisk wyłącz wyciszenie. Po prawej stronie mam więcej, ale tak naprawdę opcja więcej umożliwia nam tylko i wyłącznie wybór innego źródła audio, czyli możemy podłączyć sobie słuchawki albo okulary z głośnikami. Oczywiście wszystko na Bluetooth. No i oczywiście mamy przycisk zakończenia połączenia, ale żeby go nie szukać, po prostu stukam dwukrotnie 2 palcami w ekran zegarka i połączenie jest zakończone. Jak widzicie, działa to bardzo fajnie, bardzo płynnie. Ja ze swojej strony zachęcam Was do testowania i dzielenia się wrażeniami w komentarzach. A na dzisiaj cóż, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o zasubskrybowaniu kanału. Wtedy co 2 tygodnie będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych treściach, które pojawiają się w mojej szufladzie w wersji wideo. I cóż, zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Na dzisiaj kłaniam się nisko. Piotr Witek.